jeżeli nie nastąpi jakiś cud mniemany, to można spodziewać się zmniejszenia dostępności mieszkań dla dziś z Marcinem Drogomireckim o rynku nieruchomości, ale w takim kontekście, co żeście zawsze chcieli, porównanie miast dużych, miast małych, kurortów, ceny, gdzie mieszkać, co jest komfortowe, co nie, no to jest już wasza ocena, ale też po prostu co można kupić za jakieś pieniądze i czy warto się przenieść do małego miasta, sami musicie rozważyć, no bo to też jest sprawa pracy, chociaż niektórzy są emerytami i przecież niekoniecznie muszą mieszkać w dużym mieście, chociaż chyba lubią swoje dzieci i wtedy może chcą mieszkać blisko. Decyzje przed wami, dostaniecie trochę wiedzy, trochę porównań tych cen. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Zachęcam również do wchodzenia na stronę cement24.pl, gdzie ta sama audycja z wykresami Marcina w takiej formie statycznej, która nie będzie znikała jak na ekranie. No i też zachęcam do pisania nam komentarzy i sugestii nowych tematów. Zapraszam na serwer Discord, link na dole. Marcinie, zacznijmy od początku. Może znowu niestety denerwująco niektórych, ale ceny w największych miastach w Polsce to rozumiem są ceny ofertowe, rynek wtórny, ale uwaga, Marcin jakoś się zacofał, to nie jest październik 2021, tylko październik 2023. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Tak, oczywiście na wstępie przepraszam za błąd, który pojawi się pewnie w kilku slajdach. Oczywiście chodzi o rok 2023, a nie 2021. To jest tylko literówka, inaczej cyfrówka. Ale może chciałeś wrócić do tamtych cen, kiedy były o wiele niższe i przyjemniejsze dla nabywców. To taka podświadomość może. Myślę, że wiele osób chciałoby wrócić do tamtych cen, szczególnie ci, którzy dzisiaj czegoś szukają na rynku do kupienia, no i za głowę się łapią, widząc dzisiejsze stawki. Tak, tu mamy wykres średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym w największych miastach. Niezmiennie jest to Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław. Mamy też Gdynię i mamy Poznań. Te ceny, jak widać, no, dla wielu są już zaporowe, ale nie dla wszystkich oczywiście. Rynek cały czas jest rozgrzany, wciąż klientów jest wielu, wciąż wielu chce dokonać zakupu, posiłkując się kredytem, bezpieczny kredyt 2%, ale ofert na rynku jest mało, chociaż po tym, bym powiedział, sierpniowym dołku powolutku ta liczba ofert zaczyna rosnąć, ale to nie dlatego, że mamy jakiś wysyp, że właściciele chętniej sprzedają. Nie, po prostu w wielu sytuacjach, w wielu przypadkach te ceny są już na tyle wysokie, że no, zainteresowanie potencjalnych klientów jest małe i te oferty czekają. I właśnie tutaj podnoszę paluszki jak w szkole, żeby zgłosić się i powiedzieć Państwu, że jeżeli wejdziecie na nasz kanał i bodajże poprzednia audycja, wcześniejsza o jeden w stosunku do tej, którą teraz oglądacie, tam prezentuję ceny transakcyjne z trzeciego kwartału podane przez Narodowy Bank Polski. Trzeci kwartał to jest do września, czyli października już nie dotyczy. Dodam też, że tutaj widzieliśmy Warszawa 16 z kawałkiem, a ceny transakcyjne średnie, przynajmniej za trzeci kwartał, no do tych 16 to jeszcze na szczęście nie dotarły, no ale właśnie to jest też różnica czasu i chyba takiego nadchodzącego przełomu na rynku, o czym, albo przynajmniej zmiany w sytuacji na rynku, o czym porozmawiamy sobie na koniec tej audycji z Marcinem. Marcin, dobrze, ale teraz natychmiast Ci podrzucam ceny w średnich i małych miastach, czy też mniejszych miastach, proszę bardzo. Tu z kolei mamy zestawienie właśnie miast średnich i małych, powiedzmy takich do 200-250 tysięcy mieszkańców. No i w porównaniu z tym pierwszym slajdem, na którym widzieli Państwo ceny w największych miastach, w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, no różnice są ogromne. To można powiedzieć, że w Elblągu, w Mławie można kupić mieszkanie 2, 3,
a w przypadku Bytomia czy Wałbrzycha 4 razy taniej niż w Warszawie czy w Krakowie. No i to jest ważne, żeby mieć tego świadomość, że poza tymi największymi aglomeracjami te stawki są, no właśnie, aż tak dużo niższe. Na co dzień w mediach słyszymy, no właśnie, o tych największych miastach, natomiast te małe gdzieś umykają w informacjach, w przekazie informacyjnym, a jak widać w średnich miastach to można powiedzieć jest około 5-6 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tu pragnę dodać jeszcze, jakby ktoś spojrzał się na te ceny, Wałbrzych, Bytom 4000, to tak szczerze mówiąc w Polsce koszty budowy domu, koszty same, ja nie mówię o ziemi, ale o materiałach, robociźnie i tak dalej, są bardzo porównywalne. I to już są takie pułapy cenowe, że w zasadzie deweloper nie ma pola do popisu na budowanie z zyskiem mieszkań w takich miejscowościach, o czym też po prostu warto pamiętać. Do tego Wałbrzycha jeszcze wrócimy, bo to miasto byłe, wojewódzkie, piękne miasto, ale czy ma pecha, to zobaczymy. Mogło być turystyczne, no ale jeżeli chodzi o turystyczne, to pokażmy sobie inne kurorty. Warszawa przy nich to jest mały Miki, że tak powiem. Tutaj ten wykres jest taką formą obalenia mitu, że Warszawa jest najdroższym miastem, najdroższym rynkiem mieszkaniowym w Polsce. Oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę oferty premium w Warszawie, których oczywiście jest bardzo dużo, mieszkania w warszawskich drapaczach chmur, w odrestaurowanych kamienicach w Śródmieściu, to tam rzeczywiście stawki 40-50 tysięcy złotych za metr kwadratowy są normą. Natomiast 60 średnia nawet, albo i lepiej. tak, nawet 60. Tak, natomiast średnia dla warszawskiego wtórnego rynku mieszkaniowego na koniec ubiegłego miesiąca to było 16 900 zł za metr kwadratowy. No i jeżeli to porównamy z ofertami z najpopularniejszych polskich kurortów, tu mamy Świnoujście, Zakopane, Sopot, Międzyzdroje no i tą luksusową Juratę, to zobaczymy, że w tych miejscowościach, wielokrotnie mniejszych od Warszawy, ceny są dużo wyższe. No, w przypadku Juraty średnia za metr kwadratowy mieszkania, powiedziałbym apartamentu, ponieważ tam są dosyć specyficzne te lokale, to jest 33 100 zł. To dopiero są naprawdę wysokie ceny. No tak, to faktycznie. Spójrzmy jeszcze na strukturę cen i wróćmy tutaj do Warszawy. Zauważyłem, że w strukturze cen już wróciłeś do 2023 roku i to nawet do listopada. Przypominam, tam gdzie widzieliście ten 2021, to był taki chochlik drukarski, powiedzmy. Skomentuj nam Warszawę. Jeśli przyjrzymy się aktualnej ofercie sprzedaży mieszkań używanych w Warszawie, no to dojdziemy do prostego spostrzeżenia, że już 95% oferowanych do sprzedaży mieszkań kosztuje ponad 500 000 złotych. Krótko mówiąc, osoby, które mają do wydania skromniejszy budżet, czyli do 500 000 złotych, no mają naprawdę mały wybór na rynku. Tych ofert w cenie do 500 000 złotych jest nieco ponad 5% ogółu, czyli wszystkich warszawskich ofert sprzedaży mieszkań. No i też powiedzmy sobie szczerze, za 500 000 złotych, no to w tej chwili właściwie możemy mówić wyłącznie o kawalerce. Mieszkania dwupokojowe, no to już w zasadzie przestają się mieścić w tym pułapie. Ja Z myślę, drugiej że strony nawet te dwupokojowe to się nie trzypokojowe to z trudem można znaleźć, żeby się łapały w tym pułapie do 750 000. To jeszcze zależy oczywiście lokalizacja, stan tego mieszkania, ale no faktycznie z mieszkaniami jest trudno, co już powoduje, że na przykład w Warszawie ten bezpieczny kredyt to troszeczkę jest trudniej kupić cokolwiek sensownego, jeżeli masz większą rodzinę,
W Krakowie dość podobnie w sumie, trochę taniej niż w Warszawie, jeszcze trochę taniej, ale dość podobnie. Dość podobnie jeszcze dodam, że w Warszawie już dwie piąte mieszkań, 40% kosztuje ponad 1 000 000 złotych. To obrazuje no właśnie tę skalę cenową w Warszawie, która no bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, można powiedzieć od czerwca, od lipca tego roku. W Krakowie sytuacja jest trochę lepsza niż w Warszawie. Tutaj mieszkań w cenie do 500 000 złotych jest nieco ponad 8% całej krakowskiej oferty, czyli znowuż prawie 92% mieszkań w Krakowie kosztuje ponad 500 000 złotych. To znowuż pokazuje, jak ta bariera 500 000 złotych się zmienia w tych największych miastach. Oczywiście mieszkań powyżej 1 000 000 złotych jest w Krakowie nieco mniej na rynku proporcjonalnie niż w Warszawie. No ale wróćmy do tych mniejszych miast, czy też do porównania różnych miast. Proszę bardzo, analiza cenowa, co gdzie można kupić. To zrobiłem takie małe zestawienie cen ofertowych mieszkań w Elblągu, Sosnowcu, Wałbrzychu, no i oczywiście w Warszawie, żeby zderzyć te mniejsze miasta ze stolicą. No i tu widzą Państwo, kawalerka w Elblągu kosztuje obecnie przeciętnie 200 000 złotych. W Warszawie kawalerka kosztuje przeciętnie obecnie 550 000 złotych. W Sosnowcu jest jeszcze taniej niż w Elblągu. Kawalerkę można kupić za 175 000, a w Wałbrzychu, o którym Tomku wspomniałeś na początku programu, kawalerka przeciętnie wyceniana jest obecnie na 150 000 złotych, czyli prawie 4 kawalerki można byłoby kupić za jedną kawalerkę w Warszawie. Dalej zestawienia dla mieszkań 2-, 3-, 4-pokojowych. No, widzą Państwo, że 4-pokojowe w Elblągu jest tańsze niż kawalerka w Warszawie. Oczywiście w Sosnowcu i w Wałbrzychu również mieszkania 4-pokojowe są znacznie tańsze od przeciętnej kawalerki w Warszawie. W drugiej tabelce zestawiłem średnie ceny ofertowe za metr kwadratowy tych lokali, czyli 1-, 2-, 3- i 4-pokojowych. No i tu też rzuca się w oczy to, jak mała jest różnica w cenie metra kwadratowego w zależności od wielkości mieszkania. Tak, w Elblągu metr kwadratowy kawalerki wyceniany jest średnio na 6600 zł, a większe mieszkania 6400, 6200, 6300. Czyli widzimy, że tu różnica w cenie na metrze kwadratowym jest naprawdę mała. W Warszawie różnica między ceną metra kwadratowego mieszkania dużego, 4-pokojowego, a metrem kwadratowym kawalerki jest ogromna. To jest w tej chwili prawie 3000 zł na 1 metrze kwadratowym. Z czego to wynika? To właśnie z tego, że w Warszawie, gdzie te ceny są wysokie, ten popyt na mniejsze mieszkania, najmniejsze jest największy, a to z kolei bardzo winduje ich ceny. Pamiętajmy, że tych mieszkań szukają zarówno ci, którzy chcą jakieś mieszkanie kupić dla siebie, chcą kupić jakieś mieszkanie jeszcze, że tak powiem, kwalifikujące się do wsparcia bezpiecznym kredytem 2%. No i pamiętajmy też, że Warszawa jest wciąż tym rynkiem inwestycyjnym, gdzie wiele osób kupuje mieszkania małe z myślą o oddaniu ich w najem, więc ten popyt na te mniejsze mieszkania w Warszawie jest naprawdę duży, przez co średnia cena za metr kwadratowy tych najmniejszych lokali jest wyraźnie wyższa od średniej dla mieszkań 3- czy 4-pokojowych. O tym sensie kupowania na inwestycje to znowu pewnie będzie jedna z najbliższych audycji na naszym kanale, gdzie opowiem Wam o trochę mitach inwestowania w najmy. Niektórzy może powinni poczuć dreszcz przerażenia, jeżeli inwestują nierozsądnie, ale to będzie w przyszłości. Subskrybujcie nasz kanał. Natomiast tutaj jeszcze masz te dane statystyczne o liczbie mieszkańców, zarobkach i tak dalej. Powiem szczerze, te dane dotyczące liczby mieszkańców to tak
No nie do końca wiem, czy bardzo w nie wierzyć. Co prawda Urząd Statystyczny usiłuje czyścić te dane, ale zobaczcie, znowu ten Wałbrzych weźmy, minus 21, prawie minus 21% mieszkańców w ciągu 20 lat. Warszawa plus 10%. To też jest jeden z powodów, dla których mieszkania w Warszawie drożeją, chociaż znowu pewnie w Warszawie więcej się buduje mieszkań niż w Wałbrzychu i Warszawa, szczerze mówiąc, ma też dość dobre na tle całej Polski statystyki liczby mieszkańców przypadających na jedno mieszkanie. To lepsze niż w niektórych miastach, znaczy jesteśmy mniej zagęszczeni według tych oficjalnych statystyk, no ale to znowu właśnie jest problem z tą liczbą mieszkańców, chociażby w Warszawie. Zarobki jeszcze wiadomo, że są różne, prawda? Jeszcze bym dodał, że o ile w tym przykładowym Wałbrzychu liczba mieszkańców mocno spada, to oni rzeczywiście wyjeżdżają z Wałbrzycha gdzieś dalej, wyjeżdżają do Wrocławia, wyjeżdżają do Warszawy, do innych miast, wyjeżdżają za granicę. Warszawa, która jak widać ma dodatni przyrost, to jedno, a pamiętajmy, że tak naprawdę on byłby jeszcze większy, gdyby nie to, że część warszawiaków wyjeżdża i żeby zamieszkać pod Warszawą, czyli tak naprawdę to trzeba by wziąć pod uwagę większy obszar i jeżeli to uwzględnimy, to tak naprawdę w Warszawie ten przyrost jest jeszcze wyższy niż pokazuje ten wskaźnik. Z kolei tam jeszcze w tej tabelce ciekawostką są prognozowane liczby mieszkańców. No i o ile w tym Wałbrzychu, w Sosnowcu, w Elblągu do tej pory w ciągu 20 lat zanotowały te miasta spadki, no to wszystko wskazuje na to, że za 13 lat, w 2035 roku, tych mieszkańców będzie jeszcze mniej. I to też będzie się w dłuższej perspektywie przekładało na to, jak będą się kształtować ceny właśnie w tych mniejszych, wyludniających się niestety miastach i z drugiej strony w miastach, w których pewnie większość mieszkańców będą stanowić osoby starsze, które siłą rzeczy już tak nie migrują. No więc tutaj jeszcze muszę raz zachęcić do obejrzenia, może link zamieszczę do tam jakiejś audycji, którą mieliśmy jakiś czas temu, na temat w ogóle prognozy i przewidywań demograficznych dla Polski. Tutaj, Marcinie, powiedziałeś, że z Warszawy wyjeżdżają i wynoszą się pod Warszawę. To jest prawda, taki ruch jest i taki ruch jest we wszystkich miastach większych w Polsce. Większych, no właśnie. I teraz ta prognoza demograficzna, a ja ją tutaj streszczę w skrócie, ale odsyłam do filmu, link na dole, jest taka. Wszystkie miasta większe w Polsce będą traciły mieszkańców na rzecz powiatów, czy w zasadzie raczej trzeba powiedzieć precyzyjniej gmin położonych tuż pod tymi miastami. To jest taka pierwsza prognoza. Twierdzą, że ta moda wynoszenia się mieszkania w domach będzie postępowała. Oczywiście zobaczymy, no bo to jest tylko prognoza. Wszystko się może zmienić, zwłaszcza na przykład jak się zmieni i zaostrzy politykę klimatyczną co do transportu i cen ogrzewania, to się może okazać, że ten trend przenoszenia się do komfortu mieszkania w większych nieruchomościach trochę spowolnił albo w ogóle się odwrócił. To jest jedno. Drugie, dlaczego powiedziałem nie powiatów, a gmin, bo na przykład ta prognoza pokazuje również, że ludzie będą więcej zamieszkiwali w powiecie, na przykład tym okalającym Białystok, tyle, że przepraszam bardzo, ja nie wiem, czy to jest tak duży powiat, że nie wiem, czy ludzie się gdzieś tam wynosili pod granicę, żeby tam mieszkać. Oni będą mieszkali właśnie bliżej tego Białegostoku. Tak samo jak jest w Warszawie. Kilka jest powiatów wokół Warszawy, ale zawsze zyskują tych mieszkańców te gminy położone najbliżej. Tak? Oczywiście tam daleko też gdzieś się wynoszą, ale to już rzadko, bo to czasami jest naprawdę bardzo daleko i na odludziu. To jest jedna rzecz. Druga sprawa
to ta sama prognoza przewiduje 3 warianty ludności zamieszkującej Polskę. No i żaden z tych wariantów nie jest optymistyczny. W żadnym z tych wariantów nie rośnie liczba ludności w Polsce. W takim średnim to my się mamy pozbyć 1 miliona ludności do 2030 roku. To jest taki średni, bo może być gorszy wariant. A w dalszych latach to będą już liczne miliony i będziemy spadali znacząco poniżej 30 milionów mieszkańców. Wobec tego ten odpływ z miast, z miejscowości będzie następował również tą drogą, a w tej prognozie to nie jest tak, że liczone są tylko nasze urodzenia, bilans urodzeń i śmierci, który jest ujemny, ale liczone są również spodziewane przypływy i odpływy w ramach migracji międzynarodowej. No i oczywiście się to, co Marcin mówił, składa na to też migracja wewnętrzna. No i teraz chciałbym Cię namówić do tego, żebyśmy postawili jakąś prognozę na najbliższy czas w Polsce. Żeby nie sugerować nic, od razu oddaję Tobie głos. Mówisz o prognozie urodzeń, prognozie liczby mieszkańców, prognozie podaży i popytu czy cen? O prognozie dla rynku nieruchomości w ogóle i o prognozie na dostępność mieszkań. No cóż, obecne wielkie zawirowanie, tak bym nazwał, na rynku mieszkaniowym i ten gwałtowny wzrost cen, to szaleństwo, można powiedzieć, popytowe, no wydaje mi się, że powinno mieć swój kres już niebawem. No i po tym kresie spodziewam się jednak okresu stagnacji, czyli na pewno wyhamowania wzrostów cen. One oczywiście nawet te horrendalne, które już zaczynają się pojawiać w przypadku części ofert, one szybko nie spadną, bo jak wiemy, rynek nieruchomości cechuje ogromna bezwładność, czyli ci właściciele jeszcze długo będą wierzyć, że te ceny czasem z kosmosu są w stanie uzyskać. No i dopiero po tygodniach, a częściej po miesiącach bezskutecznego oferowania tych przesadnie wycenionych mieszkań zaczną te stawki obniżać, a najprawdopodobniej tak się stanie, ponieważ no, ten hura optymizm, który spowodował wzmożony popyt w ciągu ostatnich miesięcy, no, bardzo mocno przełożył się na wzrost cen i to zarówno tych mieszkań małych, które rzeczywiście się szybko sprzedawały i na nie był i jest popyt, no to ten wzrost cen dotknął też mieszkania duże, takie bym powiedział 3-4-pokojowe, które w Warszawie, jak widzieliśmy w tej chwili, no 4-pokojowe mieszkanie ze średnią ceną 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy, weźmiemy nie jakieś ogromne, 75 metrów, 75-metrowe mieszkanie 4-pokojowe, no to cena robi się no, zaporowa nawet dla dobrze zarabiającego albo średnio zarabiającego mieszkańca Warszawy. Także zbytu na tym rynku dużego w najbliższym czasie się nie spodziewam, ale także w segmencie tych mieszkań małych, właśnie dwupokojowych, które no, są taką bazą dla wielu osób, no bo kawalerka jest za mała, na 3 pokoje nie mamy środków, kupmy 2, ale te 2 pokoje w Warszawie za 800 tysięcy złotych to też już jest dla ogromnej, myślę, większości potencjalnych klientów no, bariera nie do przejścia w najbliższym czasie, a pamiętajmy, że czekają nas prawdopodobnie różnego rodzaju podwyżki w przyszłym roku i to się przełoży, bym powiedział, na takie trochę zaciskanie pasa, a więc nawet zakup na kredyt, czy to bezpieczny kredyt, czy niebezpieczny kredyt, no nie będzie łatwy, nie będzie łatwo spłacać tych bądź co bądź wysokich rat w momencie, kiedy będzie dalej drożało wiele innych produktów, usług, energia, być może produkty spożywcze zaraz skoczą, jeżeli ta tarcza zostanie zniesiona i wróci VAT na pieczywo, na szynkę, masło. Także
No znowuż spodziewam się, że po nowym roku będzie się sporo działo. No i na to jeszcze cały czas, pamiętajmy, nałoży się sytuacja na rynku najmu, który już tak rozgrzany nie jest, na którym tych ofert czekających, niewynajętych jest dużo. E, Myślę, że część z tych lokali, które zostały kupione i były lub miały być wynajmowane, no w perspektywie kilku miesięcy, może pół roku, roku, podkreślam tą bezładność rynku nieruchomości, że te lokale wrócą na rynek sprzedaży. No to ja powiem tak trochę moim zdaniem i trochę bez owijania w bawełnę, bo tak gdzieś czynnik wzrostowy, co tam, bezpieczny kredyt, który nakręcił ceny i po pierwsze jednym ludziom dał pieniądze, a innych ludzi przestraszył i skłonił do ruszenia po zakupy w czasach, kiedy tak faktycznie stopy procentowe i oprocentowanie kredytów dla tych, którzy biorą normalny kredyt, ten zwykły, nie ten bezpieczny, są nadal wysokie i przecież rynek stawał w 2022 roku i nawet w pierwszym kwartale 2023. Tak trzeba to nazwać po imieniu. I jeszcze jedną zwrócę uwagę, niektórzy tutaj piszą, ale ceny rosną. Po pierwsze, ceny nie zawsze rosną, nie wszędzie rosną, właśnie dopiero co w Niemczech, w Szwecji, zobaczcie jakie tam są spadki i to nie o 1%. Po drugie, trzeba na rynek patrzeć nie tylko przez pryzmat cen, bo ceny mogą rosnąć dlatego, że jest inflacja i już tak się nam denominują pieniądze, że po prostu niedługo, już nie chcę mówić co niedługo, bo nie chcę tego prorokować, ale ważny jest obrót, ważna jest liczba transakcji na rynku. Jeżeli ceny mogą nawet rosnąć, ale jeżeli liczba transakcji spada, to rynek staje się słabszym po prostu. I teraz powiedziałeś tak, dobrze, eliminacja, jeżeli nastąpi eliminacja programu kredyt bezpieczny 2%, 0%, 1,5%, jakikolwiek ten kredyt będzie, jeżeli ta akcja zniknie, to będzie czynnik, żeby ten rynek studzić. Pomysły nowej koalicji, budowa mieszkań komunalnych, budownictwo spółdzielcze, rozbijanie tego monopolu jednego w zasadzie modelu budownictwa w budownictwie wielorodzinnym, czyli deweloperskiego na rzecz dobrze działających innych być może sposobów, to jest perspektywa paru lat, żeby te oferty się pojawiły na rynku. To nie jest tak, że wytrząsnę sobie dzisiaj z rękawa ileś tysięcy mieszkań, nawet gdybym miał komunalnych, nawet gdybym miał na to pieniądze. Muszą być projekty, kupienie, to po prostu jest proces. To, co wspomniałeś, być może likwidacja tych tarcz różnych osłonowych, które do tej pory jeszcze istnieją, VAT-u na żywność i tak dalej, to nie likwidacja, tylko przywrócenie w tym przypadku. Ogólnie podwyżki kosztów naszego utrzymania znowu mogą sugerować wzrost stóp procentowych, czyli znowu mniejszą dostępność kredytów i też to, co też wspomniałeś, zastój na rynku najmu, przynajmniej na razie, przy wysokich cenach na pewno nie zachęca do w tej chwili kupowania mieszkań pod wynajem, albo przynajmniej powiem nie wszędzie. Poczekajcie na następną audycję, czy tam jedną z kolejnych audycji będzie o tych najmach też z cierpliwości. Jeżeli nie nastąpi jakiś cud mniemany, to można spodziewać się zmniejszenia dostępności mieszkań dla miernie zarabiającego Kowalskiego, bo tu nie mówimy o tych, którzy są ekstremalnie bogaci, bo ich to w ogóle mało interesuje ten problem. To zmniejszenie dostępności, czyli też zmniejszenie liczby zakupów i takie ochłodzenie tego rynku, jeżeli chodzi o obrót. Nie powiedziałem ani słowa o cenach, o obrót. Tego się można spodziewać, chyba że coś zostanie zupełnie zmienione, coś zostanie zmienione innego, na przykład w stosunku do tego, co dzisiaj wynika z uzgodnionego programu koalicji, ale szczerze mówiąc ja na razie nie widzę takich zapowiedzi, dopiero co uchwalili program, to niech się go trzymają, jak sądzisz? Faktycznie spodziewam się, że na rynek zostanie dosypany worek pieniędzy, bo z doniesień medialnych o przewidywanym deficycie wynika, że raczej po
tych bogatych rządach, które się chyba kończą, no czeka nas niestety zaciskanie pasa. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie ja bym się ucieszył, gdyby takie te rozdawnictwo, w cudzysłowie nawet, bo ja rozumiem programy pomocowe dla potrzebujących mieszkania, ale to naprawdę nie jest sztuką dać ludziom tanie kredyty, na których wzbogacają się banki, na których wzbogacają się deweloperzy, na których wzbogacają się sprzedający mieszkania, a ci, którzy byli biedni, to teraz kupują mieszkania drożej o ileś procent niż było. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości i chcecie się na przykład dowiedzieć właśnie, co będzie z tym najmem, no to subskrybujcie kanał, a dostaniecie powiadomienia. Zapraszam na stronę cement24.pl, bo na niej również można znaleźć naszą audycję, tą teraz, z tymi tabelami, wykresami w takiej bardziej statycznej formie. Zapraszam do sugerowania nam tematów nowych audycji. No i napiszcie, co się dzieje u Was na Waszych rynkach. Szczególnie jestem ciekaw, co się dzieje na tych małych rynkach. Jeżeli będzie jakiś odzew, to będę bardzo wdzięczny. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.